Słuchajcie, nie jest dobrze. Niestety opona Nikolasa jest całkowicie przedziurawiona. Szukamy ciężarówki, właśnie takiej ciężarówki. Jesteśmy na 5360 metrów nad poziomem morza, wyobraźcie sobie. Ale szukamy ciężarówki, która mogłaby wziąć Nikolasa motocykl na pakę. Na razie nikt się nie chce zgodzić. Nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. Po naszych szalonych 2 tygodniach na motocyklach w Dolinie Spiti mieliśmy ochotę na więcej. Byłam już pewniejsza siebie na hinduskim offroadzie i nie bałam się prędkości. Tak naprawdę to czułam się jak badass girl na tym motocyklu i było mi z tym wspaniale. Podczas całej tej wyprawy spotkałam tylko jedną dziewczynę, hinduskę, która kierowała motocyklem. To mnie utwardzało w przekonaniu, że jednak robię rzeczy, które mało kobiet robi. Ale wracając do naszej podróży. Po 2 dniach wyboistej jazdy samochodem terenowym dotarliśmy z Manili do stolicy Królestwa Ladakh. Widzicie to miasto za mną? Słuchajcie, dojechaliśmy do sławnego Królestwa Ladakh. Jesteśmy w stolicy Ladakh, czyli w Leh. Jest pięknie. Patrzcie za mną, jakie mamy majestatyczne góry. Miasto Leh, będące kolebką różnych kultur i religii, zostało naszą bazą wypadową na wyprawy w rozmaite regiony krainy Ladakh. Na pierwszy ogień poszła Dolina Nubra, do której, żeby dojechać, trzeba pokonać jedną z najwyższych przejezdnych przełęczy na świecie. Mowa tutaj o przełęczy Kardungla Pass, położonej na 5360 metrów nad poziomem morza. Jako że wysokości nam nie straszne, nie mieliśmy żadnych problemów z pokonaniem tego wyzwania. Przełęcz Kardungla jest bramą do Doliny Nubra. Przed sobą mieliśmy pięknie wyasfaltowaną drogę z mocnymi zakrętami. Krajobrazy powoli zaczynały się zmieniać. Przed naszymi oczami zaczynały się pojawiać pustynne, surowe góry z ośnieżonymi szczytami, samotnie wędrujące jaki na zboczach dróg oraz zielone oazy z dzikimi końmi. Po paru godzinach jazdy dotarliśmy do małej wioski Diskit, która jest dość turystyczna dzięki obecności najstarszego i jednocześnie największego klasztoru buddyjskiego w dolinie. Słuchajcie, my już 2. dzień w Nubra Valley, czyli w Dolinie Nubra. Dolina Nubra tutaj słynie z tego, co widzicie za mną, czyli z niesamowitych piaskowych wydm oraz z baktryjskich wielbłądów. Jesteśmy na 3000 metrów nad poziomem morza. Jest totalnie inny klimat niż w mieście Leh czy w innych częściach Ladakh. Tutaj jest o cieplej, wiadomo, jesteśmy niżej nad poziomem morza, więc o wiele się lepiej śpi. Z Leh do Nubry to jest 120 km, także naprawdę warto tutaj przyjechać. A teraz jedziemy gdzie? Do sławnego jeziora Pangong Tso. Jezioro Pangong Tso nie było w naszych planach. Mieliśmy wracać do Leh tą samą drogą, którą przyjechaliśmy. Ale nasz gospodarz powiedział nam, że zrobili nową drogę z Doliny Nubra do jeziora i że koniecznie musimy nią pojechać. Mimo że nie mieliśmy ze sobą żadnych narzędzi do naprawy motocykla, pojechaliśmy. Droga ta okazała się jedną z najlepszych dróg, po jakich jechaliśmy. Praktycznie cały czas mieliśmy asfalt. Widoki były nieziemskie, jak to wszędzie w północnych Indiach. Dodatkowo byliśmy kompletnie sami na tej drodze. Nic nam więcej do szczęścia nie brakowało. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że nazajutrz czeka na nas bardzo trudny dzień. Dotarliśmy do jeziora Pangong Tso, które widzicie zaraz za mną. Słuchajcie, niesamowite jezioro, naprawdę. Jak jesteście tutaj w Ladakh, w regionach, koniecznie przyjedźcie nad jezioro Pangong Tso. My byliśmy nad jeziorem Tso Moriri i tak naprawdę chcieliśmy sobie odpuścić to Pangong Tso. Ale słuchajcie, tak dobrze, że nie odpuściliśmy, że zmieniliśmy plany, bo z Nubry mieliśmy wracać do Leh. Stwierdziliśmy, Pangong Tso pewnie będzie taki sam jak Tso Moriri, ale nieprawda, słuchajcie, to jezioro jest po prostu bajka. Jesteśmy na 4200 metrów nad poziomem morza.
dobry. Nowy dzień, słuchajcie. My spaliśmy w fajnym guest house'ie. Za guest house płacimy 1400 rupii z rupii, czyli to jest około $20 za nas dwójkę. Słuchajcie, mamy pokój z łazienką i mamy, w to jest wliczony obiad i kolacja. Nie, kolacja i śniadanie. A tutaj guest house jest zaraz obok jeziora Pagongco, które widzicie za mną. I dzisiaj przed nami, słuchajcie, 158 km do Lech. Wracamy już dzisiaj, także podobno 5-6 godzin. Także trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, złapaliśmy gumę. Niko złapał gumę na najtrudniejszym odcinku. Jesteśmy na 5000 metrów nad poziomem morza. Nikt nie ma pompki. Nikt. Dopiero po godzinie czekania ktoś ma pompkę, ale to nie chodzi tutaj o powietrze, tylko coś po prostu, jakiś gwóźdź się wbił do opony. I tutaj widzicie za mną z tyłu, próbują naładować oponę powietrzem, no ale nie wiem, na ile nam to wystarczy. Ale słuchajcie, droga jest po prostu jeszcze 25 km offroadu i nie wiem, jak to będzie naprawdę, bo nikt nie ma pompki. My też głupi nie wzięliśmy pompki ze sobą i nie ma tutaj żadnego mechanika, nie da się zmienić tutaj dętki. No więc nie wiem, jak to będzie, zobaczymy. Nie jest dobrze. Niestety opona Nikolasa jest całkowicie przedziurawiona. Szukamy ciężarówki, właśnie takich ciężarówki. Jesteśmy na 5360 metrów nad poziomem morza, wyobraźcie sobie. Ale szukamy ciężarówki, która mogłaby wziąć Nikolasa motocykl na pakę. Na razie nikt się nie chce zgodzić. Nie wiem, co to będzie, zobaczymy. Słuchajcie, update mały. Teraz armia nam pomaga. I znowu dają powietrze do opony Nikolasa, tam z tyłu widać. Ja nie wiem, czy mogę tu fotografować ani filmować, więc nie chcę tam filmować przy nich. Mamy 30 km jeszcze do Karu, czyli do miejsca, gdzie możemy naprawić opony, no ale słuchajcie, po 10 km zawsze jest już nie ma powietrza w oponie, więc za 10 km pewnie znowu będziemy musieli się gdzieś zatrzymać i prosić kogoś o pomoc. Masakra. Yes, guys! I'm filming. Thank you. Loading the bike because we have a very bad flat tire that we cannot fix. So we have like 30 kilometers to do before we can fix the flat tire. Więc armia hinduska wpakowała nas, zatrzymała właśnie tego pana Tybetańczyka, który wziął motocykl na swoją pakę i słuchajcie, jedziemy z nim aż do Lech, 70 km, więc po prostu jesteśmy zbawieni, naprawdę. Droga, która miała trwać 5 godzin, trwa już 8 czy 9 godzinę. Ja już się tak bałam, że nic nie znajdziemy, bo tu nie ma w ogóle mechanika po drodze, ale słuchajcie, fajnie, że armia nam pomogła, bo zatrzymała tirowca, a tirowcy zazwyczaj nie chcieli nam brać motocyklu. Mówili, że nie mają go jak przywiązać, a tutaj słuchajcie, pan Tybetańczyk bez problemu wziął motocykl, nawet nie chciał nic kasy za to, ale mówimy nie, i tak panu damy kasę, bo słuchajcie, to mimo wszystko 70 km i fajnie, że nam pomógł. Także miejmy nadzieję, że dojedziemy bez szwanku do Lech. Czołem. Jak tylko wsiadłam do tej ciężarówki, to poczułam ulgę i niesamowitą wdzięczność. Byliśmy na 5390 metrów nad poziomem morza. Nie wiem, czy sobie to potraficie wyobrazić, ale jest to wysokość, na której nie chcesz spędzić zimnej nocy, nie mając ani namiotu, ani śpiwora. Bałam się cholernie. Czarne scenariusze przychodziły mi cały czas do głowy. Ale jak zawsze, w najgorszych momentach można liczyć na ludzką pomoc i dlatego nigdy nie mamy oporów przed podróżami, na które nie jesteśmy
w 100% przygotowani. Wiecie co? Szczerze to nie wiem, jak ten nasz motocykl dojedzie cały do Lech, bo nasz kierowca trochę szalenie. Cholera, jedzie tak szybko i cały czas tylko ten tir podskakuje. Ja nie wiem, jak ten motocykl z tyłu się ma. Słuchajcie, dojechaliśmy żywi. We are alive. Jesteśmy u mechanika. Czekamy na naszego gościa, co nam wypożyczył motocykle, bo on tutaj przyjdzie, bo słuchajcie, motocykl w czasie jazdy tą ciężarówką się po prostu spieprzył trochę. Ja wiedziałam, bo kierowca był szaleńcem, jak nie wiem co. Także czekamy i słuchajcie, od 8 rano jest teraz 5. Masakra. Tough days, yeah, tough days. Słuchajcie, my wypożyczamy dzisiaj kolejny raz motocykl tutaj w Lech. Dzisiaj bierzemy wyjątkowo jeden motocykl, ponieważ droga jest mega prosta, nie ma za bardzo nic ciekawego po drodze. Jedziemy do klasztoru Lamajuru, jest to tylko 100 km, więc bierzemy po prostu jeden motocykl, żeby trochę zaoszczędzić, bo trochę nam budżet poleciał w tej podróży. Jesteśmy w wypożyczalni, która się nazywa Toro Bikers. Bardzo wam ją polecam. Tutaj szef jest bardzo miły, super mówi po angielsku i słuchajcie, da się z nim super negocjować. My bierzemy za 1000 rupii na dzień motocykl, ten Himalayan, także to jest bardzo dobra. Właśnie dojechaliśmy do klasztoru Lamajuru. Dzisiaj tu śpimy. To jest nasz taras i nasz guest house, a za mną macie przepiękny klasztor Lamajuru, który właśnie idziemy zwiedzać. Klasztor Lamajuru jest w odległości 120 km od Lech. Dzisiaj wypożyczyliśmy motocykl i przyjechaliśmy tutaj w 2 godzinki. Pokażę wam jeszcze, jak wyglądają w ogóle guest house'y, w których śpimy. Są one zawsze bardzo podstawowe. Mamy dość niski budżet na guest house'y. Zresztą nie ma tutaj lepszych guest house'ów niż te, w których jesteśmy. Więc już wam pokazuję, jak to wygląda. Słuchajcie, to jest taki zwykły, prosty pokój, gdzie jest praktycznie zawsze łazienka prywatna. Ten akurat pokój, jesteśmy zaraz obok klasztoru w Lamajuru. Słuchajcie, mamy taki widok z naszego apartamentu. Tutaj macie klasztor Lamajuru i wszystkie stupy. No i słuchajcie, za taki pokój płacimy 600 rupii. Klasztor Lamajuru to najstarszy klasztor buddyjski w regionie Ladakh. To, co zauroczyło nas w tym miejscu, to przede wszystkim lokalna ludność, która była dla nas niezwykle sympatyczna. Na drodze do klasztoru zobaczyliśmy kobietę, która się do nas uśmiechała. Zapytaliśmy, czy możemy u niej spać, i kobieta zaprosiła nas do swojego domu, który okazał się homestayem dla przyjezdnych. Z naszego pokoju mieliśmy niecodzienny widok na księżycowy pejzaż oraz tajemniczo osadzony w skale klasztor Lamajuru. Czuliśmy się, jakbyśmy podróżowali w czasie. Na ulicach wioski Lamajuru rdzenni mieszkańcy suszyli pszenicę na zimę, a kilkuletni mnisi uczyli się jeździć na rowerze oraz grali w piłkę nożną. Nad klasztorem spacerowali pielgrzymi, trzymający w rękach młynki modlitewne, które obracali zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To wszystko oddawało klimat błogiego spokoju oraz bycia w miejscu, w którym czas się zatrzymał. Przez te 2 dni mieliśmy czas na medytację oraz rozmyślania o naszym życiu w tak zachwycającej aurze. Chile! Hej! Chile! Hej!
kochani, jesteśmy praktycznie w mongolskiej jurcie, ale nie jesteśmy w Mongolii, ale jesteśmy gdzie? No gdzie? Słuchajcie, jesteśmy w północnych Indiach, jesteśmy na 4600 albo 4800. Niko, ile metrów? 4800 metrów nad... Okej, 4500 metrów nad poziomem morza. I słuchajcie, jesteśmy nad... O, coś do jedzenia mamy. Jesteśmy nad przepięknym jeziorem Tsokar. Właśnie wróciliśmy z zachodu słońca. Spędziliśmy na zachodzie słońca, nie na samym zachodzie, ale koło jeziora 4 godziny, robiliśmy zdjęcia, wideo z drona, wszystko. I słuchajcie, dopiero przybyliśmy teraz o 19:30 do naszego namiotu, bo my w takich namiotach śpimy, ale niestety nie mamy takiego ogrzewania w pokoju jak tutaj. Jesteśmy tutaj w kuchni, słuchajcie, w kuchni jest mega gorąco, ale niestety w namiotach, gdzie my jesteśmy, nie ma takiego ogrzewania. Także będziemy się ocieplać sobą. Ja Nikolasa, Nikolas mnie. Nie? Si? Ostatnim miejscem, jakie odwiedziliśmy w Ladakh, były 2 wysoko położone jeziora, Tsomoriri oraz Tsokar, do których dostaliśmy się wypożyczonym jeepem. Ponieważ zaraz przed wyjazdem zachorowałam i nie dałam rady prowadzić motocykla o własnych siłach. Wtedy właśnie uświadomiłam sobie, jaka taka podróż samochodem jest o wiele bardziej prosta, mniej emocjonująca oraz mniej przygodowa od takiej na motocyklu. Podczas 2 dni nie martwiliśmy się o nic. Mieliśmy kierowcę, który się zajmował wszystkimi problemami związanymi z samochodem oraz trasą, a my tylko dokumentowaliśmy naszą podróż. Czy żałowaliśmy, że nie przyjechaliśmy tutaj o własnych siłach? Oczywiście, ale ja nie byłam w stanie prowadzić motocykla. Mimo to przeżyliśmy piękne chwile, zwłaszcza nad jeziorem Tsokar, które jest do tej pory nieznane dla wielu turystów. W drodze powrotnej spotkaliśmy kobietę, która robiła na drutach skarpetki i je później sprzedawała. Miała na sobie przepiękną tybetańską biżuterię. Jednak widok tej starszej kobiety, mieszkającej w malutkim namiocie na 4500 metrów, bez żadnego ogrzewania, ani jakiejkolwiek bieżącej wody, był dość przygnębiający. Nasz kierowca powiedział nam później, że kobieta ta pochodzi z plemienia Changpa, półkoczowniczego ludu zamieszkującego głównie region Changtang w Ladakh. Mieliśmy ogromne szczęście ją spotkać na naszej drodze. Nasza miesięczna motocyklowa przygoda w jednym z najpiękniejszych regionów na świecie dobiegała końca. I z ręką na sercu mogę powiedzieć, że była to jak do tej pory największa przygoda naszego życia. Przede wszystkim kolejny raz utwierdziliśmy się w tym, że nawet w kompletnie beznadziejnej sytuacji zawsze znajdzie się drugi człowiek gotowy do pomocy, nawet w najodleglejszym zakątku świata.